Dzisiaj Mortal Kombat kojarzy praktycznie każdy gracz. Nawet jeśli nigdy nie trzymałeś pada w rękach, istnieje spora szansa, że słyszałeś o Skorpionie, Sub-Zero lub legendarnym Finish Him. Ale 34 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wtedy Mortal Kombat nie był ikoną branży. Był grą, która wywoływała skandale, trafiała na pierwsze strony gazet i sprawiała, że politycy zaczęli interesować się grami wideo. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się całej historii Mortal Kombat. Zobaczymy, jak seria rodziła się w salonach arcade, jak niemal upadła podczas eksperymentów z trzecim wymiarem i jak później wróciła na szczyt i dlaczego mimo ponad 30 lat na karku nadal pozostaje jedną z najważniejszych marek historii gier. Ja jestem Zybik i zapraszam na materiał. Historia Mortal Kombat zaczyna się w 1992 roku w studiu Midway Games. Za projekt odpowiadali przede wszystkim Ed Boon oraz John Tobias. Co ciekawe, pierwotnie gra miała być oparta na postaci Jean-Claude Van Damme. Ostatecznie do współpracy nie doszło, ale pewne inspiracje zostały i można je zauważyć chociażby w postaci Johnny'ego Cage'a. W czasach, gdy automaty szturmował Street Fighter 2, Midway chciało stworzyć własną bijatykę. Problem polegał na tym, że trudno było konkurować z Capcomem z samą mechaniką. Dlatego postawiono na coś innego. Realizm i brutalność. Szybko w gwoli przypomnienia fabuły, jakby ktoś nie kojarzył. Czarnoksiężnik Shang Tsung organizuje turniej Mortal Kombat na swojej wyspie. Jeśli wojownicy Outworldu wygrają 10. turniej z rzędu, będą mogli przejąć ziemię. W obronie z ziemskiego wymiaru stają Liu Kang, Johnny Cage i Sonya Blade. Ostatecznie Liu Kang pokonuje Shang Tsunga i ratuje świat przed inwazją. Jednak to nie grafika sprzedała Mortal Kombat, sprzedała go krew oraz innowacyjnie. Twórcy nagrali prawdziwych aktorów, których następnie zdigitalizowano i umieszczono w grze. W praktyce wyglądało to bardzo prosto. Twórcy zapraszali aktorów do studia, nagrywali ich podczas wykonywania ciosów, kopnięć czy animacji walki, a następnie wycinali pojedyncze klatki z nagrań i zamieniali je w cyfrowe sprite'y. Zamiast ręcznie rysowanej postaci jak w Street Fighterze, na ekranie widzieliśmy więc prawdziwego człowieka przeniesionego do gry klatka po klatce. Dzisiaj może nie robi to wielkiego wrażenia, ale w 1992 roku taki poziom realizmu był czymś niespotykanym. To właśnie dlatego pierwszy Mortal Kombat wyglądał tak filmowo i sprawiał wrażenie znacznie bardziej brutalnego niż konkurencyjne bijatyki. To, co stało się natychmiastowym fenomenem, to Fatality. Możliwość wyrywania przeciwnikowi kręgosłupa czy spalenia go żywcem była czymś, czego wcześniej praktycznie nie widziano w grach głównego nurtu. Wokół gry rozpętała się ogromna burza medialna. Mortal Kombat był jeden z głównych powodów przesłuchań przed amerykańskim kongresem dotyczącym przemocy w grach. Efektem tych wydarzeń było m.in. powstanie systemu kwalifikacji ISRB, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od 1994 roku aż do dziś. W Europie podobna dyskusja była jednym z czynników, które kilka lat później przyczyniły się do stworzenia systemu PEGI funkcjonującego od 2003 roku. Można więc powiedzieć, że Mortal Kombat nie tylko zmienił rynek bijatyk, w pewnym sensie zmienił całą branżę gier. Rok później pojawił się Mortal Kombat 2 i to jest moment, w którym seria przestała być ciekawostką, a stała się fenomenem. Twórcy poprawili praktycznie wszystko. Grafika była lepsza, animacje płynniejsze, roster większy, a gameplay bardziej dopracowany. Do gry trafiły postacie, które dziś są fundamentem całej marki. Milena, Kitana, Kung Lao czy Baraka dołączyli do uniwersum właśnie tutaj. Fabuła kontynuowała jedynkę. Upokorzony Shang Tsung przekonuje Shao Kana do zorganizowania nowego turnieju, tym razem w Outworldzie. Wojownicy Ziemi przyjmują wyzwanie. Ponownie to Liu Kang staje na wysokości zadania i pokonuje samego Shao Kana. W efekcie plan podboju Ziemi zostaje odłożony, ale Imperator nie zamierza się poddać, co prowadzi bezpośrednio do wydarzeń z Mortal Kombat 3. Pojawiły się również kolejne formy wykończeń. Friendship pozwalało zakończyć walkę w pokojowy sposób. Babality zmieniało przeciwnika w niemowlę. Był to jednocześnie żart twórców i odpowiedź na krytykę dotyczącą przemocy. Dla wielu fanów właśnie Mortal Kombat 2 pozostaje najlepszą odsłoną całej serii. W 1995 roku ukazał się Mortal Kombat 3. Tym razem Shao Kahn postanowił nie bawić się w turnieje i po prostu zaatakował Ziemię. Dzięki temu akcja przeniosła się do miejskich lokacji zamiast egzotycznych aren Outworldu. Twórcy przyspieszyli rozgrywkę i dali nowe mechaniki, takie jak bieganie czy kombosy. Pojawiły się również animality, czyli wykończenia pozwalające wojownikom zmienić się w zwierzęta. Problem był jednak taki, że zabrakło kilku ulubieńców publiczności. Wyobraźcie sobie, że nie było chociażby Skorpiona, Raidena czy Kitany, co wywołało spore niezadowolenie fanów. Dlatego niedługo później utrzymaliśmy Ultimate Mortal Kombat 3, które naprawiło większość tych problemów i do dziś uznawana jest za najlepszą część arcade'owych odsłon serii.
Pod koniec lat 90. praktycznie każda seria chciała wejść w trzeci wymiar. Mortal Kombat również. Tak narodził się Mortal Kombat 4. Była to pierwsza odsłona wykorzystująca pełną grafikę 3D. Postacie mogły korzystać z broni, poruszać się po głębi planszy i walczyć w nowy sposób. Problem polega na tym, że konkurencja była już bardzo mocna. Tekken i Soul Calibur wyznaczyły standardy gatunku. MK4 nie było katastrofą, ale trudno nazwać ją wielkim sukcesem. Seria znalazła się w dziwnym miejscu. Była popularna, ale coraz wyraźniej odstawała od najlepszych bijatyk na rynku. W 2002 roku Mortal Kombat znajdował się w jeszcze trudniejszym położeniu. Era automatów praktycznie się skończyła, a seria nie mogła już żyć wyłącznie z nostalgii za klasyczną trylogią. Po średnio przyjętym Mortal Kombat 4 twórcy wiedzieli, że muszą zrobić coś odważnego. I zrobili. Już na samym początku Deadly Alliance pokazywało, że to nie będzie kolejna bezpieczna odsłona. W intrze gry Shang Tsung i Quan Chi tworzą tytułowy Sojusz Śmierci i dokonują czegoś, co jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się nie do pomyślenia. Zabijają Liu Kanga. Tak, głównego bohatera serii. Tego samego, który ratował świat praktycznie od pierwszej części. Dla fanów był to szok. Trochę tak jakby w nowej części Mario Nintendo postanowił zabić hydraulika w pierwszych 5 minutach gry. Ale właśnie dzięki temu fabuła zaczęła wyraźnie iść do przodu. Od strony gameplayowej była to prawdopodobnie największa rewolucja od czasów pierwszego Mortal Kombat. Każda postać otrzymała 3 style walki. 2 bazujące na sztukach walki i 1 oparty na broni. W trakcie pojedynku można było przyłączyć się między nimi, co znacząco zwiększało doznania z rozgrywki. Pojawiły się też elementy RPG, odblokowywanie kostiumów, krypta pełna sekretów i dodatkowa zawartość oraz znacznie większy nacisk na single player. Deadly Alliance sprzedało się bardzo dobrze i pokazało, że Mortal Kombat nadal ma przyszłość. Po sukcesie Deadly Alliance w 2004 roku ukazało się Mortal Kombat Deception. Dla wielu fanów była to najlepsza odsłona całej ery PlayStation 2. Największą nowością był tryb Conquest, który zamiast serii walki oferował coś na kształt prostego RPG. Wcieliliśmy się w Chujinoko i podróżowaliśmy przez różne krainy uniwersum Mortal Kombat, poznając ich historię oraz mieszkańców. Był to pierwszy raz, gdy świat Mortal Kombat można było eksplorować w tak rozbudowany sposób. Twórcy nie bali się też eksperymentów. Oprócz klasycznych walk pojawiły się chess kombaty, czyli szachy połączone z pojedynkami oraz puzzle combat przypominające gry logiczne pokoju Tetrisa. Sama rozrywka rozwijała pomysł Deadly Alliance. Wojownicy nadal korzystali z kilku stylów walki i własnych broni, a arenę wzbogacono o pułapki oraz interaktywne elementy otoczenia. To właśnie Deception pokazało, że Mortal Kombat może być czymś więcej niż tylko brutalną bijatyką i do dziś jest przez fanów uznawana za ciekawą odskocznię serii. Po sukcesach Deadly Alliance i Deception twórcy stanęli przed pytaniem, jak przebić samych siebie. Odpowiedź była prosta. Wrzuć do gry absolutnie wszystko. Tak powstał Armageddon z 2006 roku i kiedy mówię wszystko, to naprawdę mam na myśli wszystko. W grze znalazło się ponad 60 grywalnych postaci. Praktycznie każdy wojownik, jaki pojawił się w serii od 1992 roku, wrócił na wielki finał sagi. Scorpion? Jest. Sub-Zero? Jest. Striker, Motaro, Rain, Fujin, Cobra, Mid? Wszyscy są. Dla fanów był to mokry sen. Pierwszy raz można było zorganizować pojedynki postaci z kompletnie różnych epok Mortal Kombat. Twórcy poszli jednak jeszcze dalej. Dodali kreator postaci. Po raz pierwszy mogliśmy stworzyć własnego wojownika od podstaw. Wygląd, styl walki, elementy wyposażenia, specjalne ruchy. Dziś nie robi może to aż takiego wrażenia, ale w 2006 roku była to ogromna atrakcja. Co więcej, był też kreator Fatality. I tutaj się pojawił pierwszy problem. W ramach balansu usunięto unikalne Fatality większości postaci. Zamiast nich gracze składali własne kombinacje ciosów kończących. Brzmiało ciekawie, ale w praktyce wielu fanów uznało to za krok wstecz. Fatality były przecież jednym z symboli Mortal Kombat. A nagle Scorpion i Sub-Zero kończyli walki niemal w identyczny sposób. To był pierwszy sygnał, że seria zaczyna gubić część swojego charakteru. Do dziś Armageddon wspomina się z ogromnym sentymentem, ale jednocześnie wielu graczy przyznaje, że był to bardziej wielki festiwal fanserwisu niż dopracowana bijatyka. Niemniej jednak paradoks polega na tym, że choć wielu fanów po latach wspomina erę PlayStation 2 jako słabszy okres Mortal Kombat, to właśnie Deadly Alliance, Deception, później Armageddon były jednymi z najważniejszych źródeł dochodu Midway. Seria nie pogrążyła wydawcy, wręcz przeciwnie. Przez lata pomagało mu utrzymać się na powierzchni mimo problemów dziejących się w tle. Ed Boon podkreśla, że to właśnie Mortal Kombat był jedną z niewielu marek regularnie przynoszących Midway pieniądze.
Kiedy w 2008 roku zapowiedziano Mortal Kombat vs DC Universe, reakcje były bardzo mieszane. Bo wyobraźcie sobie sytuację. Macie serię znaną z wyrywania kręgosłupów, odcinania głów i rozrywania przeciwników na pół. I nagle obok Skorpiona staje Superman, obok Raidena Batman, obok Sub-Zero Joker. Brzmi jak fanowski mod albo DLC do Injustice. A jednak była to oficjalna produkcja. Fabuła opierała się na połączeniu dwóch światów wskutek katastrofy międzywymiarowej. Bohaterowie DC i Mortal Kombat zaczęli ze sobą walczyć, próbując odkryć źródło problemu. Sam pomysł był całkiem ciekawy, ale pojawił się gigantyczny problem. DC nie chciało oglądać Supermana wyrywającego komuś głowę i trudno się dziwić. Przez to Mortal Kombat musiało zostać znacząco ugrzecznione, krew ograniczona, brutalność tak samo. Fatality zastąpiono znacznie łagodniejszymi wykończeniami. Dla wielu fanów było to wręcz świętokradztwo. I paradoksalnie, właśnie dlatego ta gra jest tak ważna, bo pokazała twórcom, czego gracze nie chcą od Mortal Kombat. Mimo mieszanych opinii, gra sprzedała się bardzo dobrze. Ponad 1,8 miliona egzemplarzy. Co więcej, był to pierwszy Mortal Kombat od wielu lat, który osiągnął naprawdę solidny sukces komercyjny. A jeszcze ważniejsze było coś innego. Podczas prac nad Mortal Kombat vs DC, studio nauczyło się obsługi Unreal Engine 3, stworzyło fundamenty nowoczesnego systemu walki i zbudowało zespół, który 3 lata później przygotował Mortal Kombat 9. Dlatego można śmiało powiedzieć, że Mortal Kombat vs DC Universe było jednocześnie ślepą uliczką i fundamentem odrodzenia serii. Bez tej gry prawdopodobnie nie byłoby Mortal Kombat 9, a bez Mortal Kombat nie rozmawialibyśmy dzisiaj o jednej z najpopularniejszych bijatyk na świecie. I tutaj zatrzymajmy się, aby wybrzmiało, dlaczego pomimo tak dobrej sprzedaży, to NetherRealm zrobił kolejnego Mortala, a Midway upadło. Pod koniec lat 2000 Midway znajdował się w fatalnej sytuacji finansowej. Mimo fenomenalnej sprzedaży Mortal Kombat vs DC, firma miała ogromne problemy z zarządzaniem, nietrafione inwestycje i rosnące zadłużenie. W 2009 roku wydawca złożył wniosek o ochronę przed bankructwem. W tle rozgrywał się też mały dylemat biznesowy. Główny udziałowiec Midway, Sumner Redstone, sprzedał 87% udziałów tajemniczemu inwestorowi Markowi Thomasowi za zaledwie $100,000 wraz z ogromnym zadłużeniem spółki. Kilka miesięcy później Thomas zarobił miliony na sprzedaży aktywów firmy. Cała sytuacja wywołała sporo kontrowersji. Ostatecznie w lipcu 2009 roku większość aktywów Midway, w tym prawa do Mortal Kombat i studio w Chicago, kupił Warner Bros. Za $33 miliony. I tutaj zaczyna się współczesna historia serii. Studio Midway z Chicago zostało przemianowane na NetherRealm Studio, a Ed Boon pozostał na stanowisku szefa zespołu. 2 lata później świat otrzymał Mortal Kombat 9. Po Armagedonie i Mortal Kombat vs DC seria znajdowała się w bardzo dziwnym położeniu. Nadal była rozpoznawalna, nadal sprzedawała się przyzwoicie, ale coraz częściej można było usłyszeć głosy, że Mortal Kombat przestał wyznaczać trendy, a jedynie próbuje dogonić konkurencję. W czasach, gdy Tekken, Street Fighter czy Soul Calibur miały jasno określoną tożsamość, Mortal Kombat wydawał się mocno zagubiony. I wtedy w 2011 roku pojawiło się po prostu Mortal Kombat. Dzisiaj większość graczy mówi na niego 9, żeby nie mylić go z pierwszą częścią. NetherRealm zrobił coś z perspektywy czasu, co wydaje się oczywiste, ale wtedy było odważną decyzją. Zamiast dalej eksperymentować z trzecim wymiarem, wrócono do klasycznej formuły 2,5D. Walki znowu odbywały się na jednej płaszczyźnie, a rozgrywka przypominała złote czasy automatów. Jednocześnie nie był to powrót oparty wyłącznie na nostalgii. Gra otrzymała nowoczesną oprawę, świetny netcode, jak na tamte czasy, oraz coś, co później stało się znakiem rozpoznawczym NetherRealm. Pełnoprawny tryb fabularny. Nie był to zwykły ciąg przeciwników między walkami. Dostaliśmy historię obejmującą wydarzenia z Mortal Kombat 1, 2 i 3, ale przedstawione w alternatywnej linii czasu. Raiden, widząc zagładę świata podczas finału Armagedonu, wysyła wiadomość do samego siebie z przeszłości. Dzięki temu wydarzenia zaczynają przebiegać zupełnie inaczej. Był to świetny pomysł, bo pozwolił twórcom jednocześnie odświeżyć klasyczne historie i zaskoczyć nawet wieloletnich fanów. Do tego dochodziły brutalne X-raye, pokazujące łamanie kości i pękające organy wewnętrzne. W 2011 roku wyglądało to wręcz absurdalnie efektownie. Do tego nowością i wyraźnym wyznacznikiem polityki DLC na kolejne lata były Combat Packi. Do gry trafiły Scarlet, Kenshi, Rain oraz Freddy Krueger z Koszmaru z ulicy Wiązów. Wtedy obecność Freddy'ego była ogromnym wydarzeniem. Mortal Kombat 9 nie tylko uratował serię, on przywrócił ją na szczyt gatunku. Sprzedaż przekroczyła 4 miliony egzemplarzy. Recenzje były bardzo dobre, a gracze po raz pierwszy od wielu lat znowu zaczęli mówić o Mortal Kombat jako jednej z najlepszych bijatyk na rynku.
Po sukcesie 9 oczekiwania były ogromne. NetherRealm mogło bezpiecznie odcinać kupony od nostalgii, ale zamiast tego postanowił zrobić coś znacznie trudniejszego. Pchnąć historię do przodu. W 2015 roku zadebiutował Mortal Kombat X. Akcja została osadzona w 25 lat po wydarzeniach poprzedniej części. Dla serii była to gigantyczna zmiana, bo po raz pierwszy od dawna fabuła nie skupiała się wyłącznie na tych samych bohaterach. Do gry trafili nowi wojownicy, tacy jak Cassie Cage, Jackie Bridge, Takeda czy Kung Jin. Było to swego rodzaju przekazanie pałeczki nowemu pokoleniu. I tutaj muszę przyznać NetherRealm rację. Prowadzenie nowych postaci było ryzykowne, ale większość z nich naprawdę się przyjęła. Taka Devora, Kotal Kahn czy Aaron Black idealnie wpasowali się w uniwersum, dając powiew świeżości. Od strony gameplayowej Mortal Kombat X do dziś jest przez wielu graczy uznawany za najlepszą współczesną odsłonę serii. Walki były szybkie, agresywne i bardzo dynamiczne. Dodano system wariantów postaci, dzięki któremu ten sam wojownik mógł funkcjonować na kilka zupełnie różnych sposobów. Przykładowo Kenshi mógł być szermierzem walczącym kataną lub bardziej telepatą, który miotał swoimi wrogami po mapie, albo mógł przyzywać japońskie demony z miecza niczym w jakimś anime. Dla każdego coś dobrego. To sprawiło, że roster wydawał się znacznie większy niż był w rzeczywistości. Do tego doszły dwa combat paki, które dały nam mniej znanych i bardziej znanych wojowników z serii oraz fenomenalnych zawadiaków z filmów grozy. Pojawili się Predator, Jason Voorhees, Leatherface, Alien, Triborg, czyli Sektor Cyrex i Smoke jako warianty jednego robota, Boraicho, Tanya i Tremor. Dla wielu fanów był to najlepszy okres gościnnych wojowników, wszak kto nie marzył, aby odtworzyć walkę obcy kontra Predator. Fani pokochali również klimat gry. Mortal Kombat X jest najprawdopodobniej najmroczniejszą odsłoną całej współczesnej trylogii. Mniej tu humoru, więcej brutalności i poczucia zagrożenia. Do dziś wiele osób uważa, że pod względem samej walki Mortal Kombat X pozostaje najlepszym Mortal Kombat XXI wieku. W 2019 roku przyszła pora na 11 i tutaj NetherRealm postanowił zmienić kierunek. Po niezwykle szybkim i agresywnym Mortal Kombat X twórcy zwolnili tempo rozgrywki. Walki stały się bardziej taktyczne i bardziej wymagające pod względem zarządzania zasobami. Nie wszystkim się to spodobało. Część społeczności uznała, że gra straciła nieco dynamiki, inni twierdzili, że dzięki temu pojedynki stały się bardziej strategiczne. Jednak bez względu na opinię trudno dyskutować z liczbami. Mortal Kombat 11 okazał się największym sukcesem komercyjnym w historii serii. Gra sprzedała się w kilkunastu milionach egzemplarzy i stała się najlepiej sprzedającą odsłoną Mortal Kombat. Ogromną rolę odegrała też personalizacja postaci. Gracze mogli zmieniać elementy wyposażenia, wygląd wojowników i tworzyć własne warianty. Fabularnie natomiast twórcy poszli na całość. Podróże w czasie, alternatywne wersje bohaterów, spotkania młodszych i starszych wersji tych samych postaci. Momentami przypominało to bardziej Marvela niż klasyczny Mortal Kombat. Jednych zachwyciło, drugich zmęczyło, ale trudno odmówić NetherRealm ambicji. W kwestii dodatków Mortal Kombat 11 poszło jeszcze dalej niż X. Oprócz combat packów otrzymaliśmy pełnoprawny dodatek fabularny Aftermath. To był pierwszy tak duży fabularny dodatek w historii serii. Znowu zakończenie podstawki i pozwalał grać m.in. Shang Tsungiem, Fujinem oraz Nightwolfem. Do gry trafił również Spawn, Terminator T-800, Robocop, Rambo i Joker. Aftermath jest o tyle istotne, że bez niego wiele wydarzeń z kolejnej części Mortal Kombat 1 po prostu nie miałyby sensu. Po zakończeniu historii kroniki i wydarzeniach w dodatku Aftermath wydawało się, że to twórcy mają idealną okazję, żeby zrobić coś naprawdę odważnego. Liu Kang został bogiem czasu i stworzył zupełnie nową linię rzeczywistości, a to oznaczało praktycznie nieograniczone możliwości. Można było całkowicie przebudować uniwersum, zmienić rolę bohaterów, zmienić historię świata, pokazać zupełnie nową wersję znanych postaci. I początkowo wydawało się, że właśnie to dostaniemy. I tu uwaga, będą spoilery, dlatego jeżeli nie chcesz ich usłyszeć, proszę przewiń materiał do następnego fragmentu. Milena została następczynią tronu, Baraka przestał być potworem z wyboru, a stał się ofiarą choroby, Reptile dostał jedną z najlepszych historii w całej serii, Scorpion i Sub-Zero funkcjonowali w zupełnie nowych relacjach jako bracia. No, brzmiało to świetnie. Problem polega na tym, że NetherRealm bardzo szybko zaczęło wycofywać się z tych odważnych pomysłów. Im bliżej końca kampanii, tym bardziej Mortal Kombat 1 wraca do starych schematów. Zamiast w pełni wykorzystać potencjał nowego świata, fabuła ponownie skręca w stronę multiversum, alternatywnych wersji bohaterów i znanych motywów. I tutaj pojawia się największy zarzut wielu fanów. To miała być nowa era Mortal Kombat. Nowy początek, nowe rozdanie, a dostaliśmy historię, która często sprawia wrażenie, jakby bała się własnych zmian. Nie oznacza to, że Mortal Kombat jest złą grą, wręcz przeciwnie. System walki jest świetny, mechanika Kamio okazała się ciekawsza niż początkowo zakładano, a sama kampania jest bardzo widowiskowa. Problem w tym, że przy tak ogromnym potencjale wielu graczy oczekiwało czegoś więcej. Nie kolejnego resetu rzeczywistości, nie kolejnego multiversum,
tylko odwagi, by naprawdę napisać Mortal Kombat od nowa. I właśnie dlatego dla fanów Mortal Kombat 1 pozostaje świetną bijatyką, ale jednocześnie jedną z największych zmarnowanych szans popularnych w historii całej serii. Od kilku zdigitalizowanych aktorów na automacie arcade po jedną z największych marek w historii branży, Mortal Kombat przeszedł drogę, którą pozazdrościłby większości serii. Miał wzloty i upadki, eksperymentował, błądził, kilka razy było krok od utraty swojej tożsamości, ale zawsze wracał. Bo niezależnie od tego, czy mówimy o automatach z lat 90., PlayStation 2 czy współczesnych konsolach, gdy słyszysz Finish him, od razu wiesz, o jaką serię mowa. A wy? Która odsłona Mortal Kombat jest waszą ulubioną? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli materiał się spodobał, zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych historii kultowych serii. To tyle ode mnie na dzisiaj. Żegnam was cieple. Na razie.